Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu Sony Ericssona Xperia X5 Puries. Telefon pochodzi z mojej prywatnej kolekcji. Mam już w kolekcji 2 sztuki tego modelu. Jest to bardzo rzadki telefon na rynku światowym. Posiada on boczne klawisze pogłaszania, ściszania. Posiada on fastport ładowania boczny. Po drugiej stronie znajduje się slot na kartę SIM. I na samej górze widzimy czujnik światła. Odwracając telefon, zobaczymy klawisz włączania i wyłączania telefonu. Ze względu na to, iż telefon należy do rzadkich i ma bardzo specyficzny wygląd, jest dość drogi na rynku. Ceny wahają się od 1000 do 3, nawet 4000 zł. Choć wiadomo, wszystko w zależności od wyglądu, od tego, czy telefon jest oryginalny, czy posiada cały oryginalny zestaw. No i oczywiście ten stan też jest bardzo ważny. Użytkując telefon w ciągu dnia, jeśli w danym dniu jest słonecznie, będziemy mieli problem troszkę z widocznością i wtedy będziemy zmuszeni do tego, by zakryć sobie ręką wyświetlacz, by lepiej dowidzieć pewne rzeczy, ale bezchmurny dzień, czy tam w pokoju, czy w nocy, wiadomo, nie będzie z tym problemów. W zestawie do tego telefonu dostaliśmy szereg, wiele papierków, różnych instrukcji. Dostaliśmy słuchawki, kabel USB i ładowarkę oryginalną do Sony Ericssona. Telefon po wygaśnięciu wyświetlacza nie pokazuje żadnego obrazu. Tak wygląda jak przez mgłę. Teraz przejdziemy do funkcji tego telefonu. Menu telefonu jest bardzo zbliżone do innych Sony Ericssonów. Ustawienia, odtwarzacz MP3, organizator, rozrywka, radio, alarmy, budzik i połączenia. My przejdziemy sobie do organizatora, do menadżer plików i sprawdzimy, jakie zostały fabrycznie wgrane nuty do tego telefonu. W telefonie można oczywiście odtwarzać wideo w formacie 3GP. Można również wgrywać różne motywy, gry oczywiście w formacie JAR, Java.
różnego rodzaju aplikacje. Telefon posiada drobne funkcje takie jak kalkulator, stoper, minutnik, synchronizacja, notatki. Notatki, tak jak poprzednio Wam mówiłem, można oczywiście ustawić na stronie głównej. Zadania, kalendarz. Teraz przejdziemy do menu serwisowego i sprawdzimy, co tam ciekawego się znajduje. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. Wchodzimy do testy usług. Sprawdzamy wyświetlacz, czy nam funkcjonuje prawidłowo. Jest OK. Diody podświetlenia. Klawiatura. Głośnik główny. Słuchawka. Mikrofon. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Wibracje. Karta pamięci. Telefon obsługuje karty pamięci do 2 GB. Oczywiście M2. Radio FM. Zegar czasu rzeczywistego. Łączny czas połączeń. Zabezpieczenia. Doszły nowe funkcje takie jak liczba cykli ładowania telefonu. W tym momencie jest 171 ładowań. Zużycie energii. Tu Państwo widzą. Na bieżąco telefon monitoruje zużycie baterii. Napięcie baterii. I pokazuje napięcie baterii. U samej góry można sprawdzić dokładną nazwę telefonu X5, informacje o programie, jakie mamy w tym danym momencie wgrany soft. I tutaj blokady karty SIM. Tu oczywiście wpisujemy specjalny kod, którym chcemy ściągnąć SIM locka w tym telefonie. W następnym filmiku pokażę Państwu, jak poprawnie zrobić demontaż i montaż Sony Ericssona C905. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.